Cześć, witam w kolejnym poradniku dotyczącym ekspowisk. Tym razem porozmawiamy sobie o miejscówce, w której polujemy na elitę szkielety i elitę gladiatorów, która znajduje się za teleportem w Darashi. Jest to kolejna miejscówka, na której wykonujemy Secret Library Quest, ale samego questa nie będę tutaj opisywał, ponieważ takie informacje znajdziecie na Tibiopedii lub innych pokrewnych portalach. Zacznijmy może od tego, że nie jest to miejscówka przeznaczona pod zdobywanie doświadczenia, ponieważ exp, jaki tutaj można wyciągnąć, to jakieś 3,3, może 3,5 miliona na godzinę przy 150%, czyli powiedzmy, że do 5 milionów boostem. Jest to miejscówka bardziej nastawiona na zarabianie pieniędzy, ponieważ profit tutaj oscyluje, myślę, od 800 tysięcy do 1,5 miliona na godzinę. Także można tutaj całkiem nieźle zarobić, expiąc duo ED z Knightem. Co do tego, od jakiego poziomu możemy tutaj expić, to myślę, że żeby to było w miarę bezpieczne, to tak 450+, no chyba że wspomożemy się perejami, to wtedy myślę, że od 400 poziomu powinniśmy być w stanie tutaj huncić. Oczywiście mówię tutaj o Knightie, ponieważ no musi mieć on na tyle wystarczająco HP, żeby wystać kombo, które potwory mogą tutaj uderzyć, a naprawdę potrafią uderzyć bardzo przyzwoicie, ponieważ tutaj, jak zobaczycie za chwilę, 500 Knight łapał redy, pomimo że mam też około 500 poziomu na Druidzie i ponad 100 Magic Level, to jest 110 bez itemów. Także musimy się przygotować na spore obrażenia, które będziemy tutaj otrzymywać. Także myślę, że Knight musi się tutaj zaopatrzyć w bardzo dużą ilość obrony od śmierci, od life draina, no i przede wszystkim od ataków fizycznych, ponieważ te potrafią wynosić od pojedynczego potwora nawet 700-800 naturę. Także na pewno zakładamy maksymalnie, ile jesteśmy w stanie odporności na obrażenia fizyczne. Do tego warto wrzucić sobie jakieś imbu z odpornością na śmierć. No i nie zaszkodzi nam jakiś Bone Fiddle, ewentualnie jakiś Garlic Amulet, żeby obniżyć to wysysanie życia. A co do broni, z jakiej tu powinniśmy atakować, no to tak naprawdę w grę wchodzą 3 typy. Albo obrażenia fizyczne, albo obrażenia od lodu, ponieważ na te 2 typy obrażeń oba potwory, które tutaj występują, są neutralne. Ewentualnie możemy pokusić się o obrażenia od ziemi, ponieważ jeden z potworów ma 5% odporności na ziemię, natomiast drugi ma 10% wrażliwości, także to się mniej więcej wyrównuje, tak, więc możemy tutaj też tego wariantu spróbować. Zresztą na filmiku zobaczycie, że biję druidem ze Stone Showerów. Wcześniej byłem z Ava i tak naprawdę nie widziałem większej różnicy. Wydaje mi się, że być może Ava jest troszeczkę bardziej wydajne, ale to jest minimalna, naprawdę minimalna różnica, jeśli chodzi o żywioły, jakich możemy tutaj używać. Przechodząc do druida, no to tak samo zakładamy tutaj jak najwięcej odporności na obrażenia fizyczne, do tego możemy dołożyć odporność na śmierć, ewentualnie life draina. No druidem nie będziemy dostawać tu takich batów, bardziej chodzi o to, że gdyby jakiś potwór się na nas przerzucił, żebyśmy po prostu nie spłynęli na jedno combo. No wiadomo, zakładamy też jak najwięcej Magic Levela, żeby uwydajnić swoje obrażenia i jak najbardziej podbić sio, ponieważ no rycerz będzie go naprawdę mocno potrzebował. Co do imbu, no to wiadomo, Knight odporności plus pewnie podwójny life leech będzie optymalny, do tego pewnie mana leech, jeżeli brakowało mu many. Jeśli chodzi o druida, no to standardowo 2 razy mana leech plus jakiś life leech w klacie i kryt w różdżce i powinno być dobrze i optymalnie. Jeśli mówimy o charmach, no to Knight, jeśli już oczywiście mamy odblokowane tutaj charmy, na pewno Knight powinien założyć dodge'a, czy na gladiatory, czy na szkielety. Ciężko powiedzieć. Gladiatory uderzają więcej, szkielety częściej, więc myślę, że chyba szkielety będą lepszym wyborem. Do tego, jeśli chodzi o czarmy na obrażenia, no to najbardziej wydajny na gladiatorów będzie Poison, bo mają na to 10% wrażliwości, lub Curse od śmierci też będzie tutaj ok, bo na śmierć mają 5% wrażliwości. Oprócz tego możemy użyć Wunda i Freeza, bo tak jak mówiłem, są neutralne w stosunku do tych żywiołów. Jeśli chodzi o szkielety, no to
najlepszy będzie Divine Wrath, czyli obrażenia od świętości, ponieważ są aż o 25% wrażliwe na tego typu obrażenia. Zap and Flame po 5% wrażliwości, no i też neutralne jeśli chodzi o Wounda i Freeza, także każdy z tych charmów będzie tutaj działał jak najbardziej i na pewno uwydatni nam tutaj profitowanie. Dodatkowo druid powinien się zaopatrzyć w 2 typy bomb, Poison bomby i Energy bomby, ponieważ gladiatory nie wchodzą na Poison bomby, a szkielety na Energy bomby. Dlatego warto w momencie, kiedy jakiś potworek się na nas przerzuci, mieć możliwość rzucenia pod siebie bomby, żeby wrócił do rycerza, gdzie będziemy móc kontynuować zadawanie obrażeń. Jeszcze w podsumowaniu dodałbym, że myślę, że można tutaj spokojnie na niższych poziomach przyjść w 3 czy 4 profesje i myślę, że profit też będzie naprawdę dobry. Też zmniejszamy wtedy ryzyko śmierci rycerza, ponieważ te potwory będą ginąć szybciej. Największy problem tu jest w momencie, kiedy mamy 8 potworów na knajcie, bo nie będzie mógł nawet wtedy uciec w razie czego. Oczywiście standardowo w dolnym rogu widzicie mapkę respawnu i gwiazdkami zaznaczyłem miejsca, gdzie my stawaliśmy skeltami. Oczywiście możecie sobie to w miarę waszych możliwości i siły postaci dostosować do swoich potrzeb, bo zawsze można lurować więcej lub mniej, stając w odpowiednich miejscach. Mapka będzie też na końcu filmiku, jak zwykle. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie jakieś sugestie lub propozycje i pomysły, jak poprawić te filmiki, jak zrobić, że będą dla was bardziej przydatne, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. Jeśli filmik się podobał, to standardowo zostawcie lajka i subskrypcję. No i zapraszam na kolejne filmiki i na moje wieczorne streamy, gdzie możemy sobie porozmawiać na żywo. Dzięki za oglądanie, cześć, do następnego razu.